Dzień dobry, tuż po wylądowaniu. Witam się z Wami w nowym odcinku. I również wita się z nami. Co tak hałasujesz? Wita się z nami wszystkimi włoskie niebo. Miejscowość Pisa. Ogarniam mapę i podobno można do tej wieży, która jest podobno krzywa, dojść z buta. A że mam na przesiadkę 4 godziny, to postaram się wrócić. Mamy w 11:30, a postaram się tutaj wrócić około 14:30. Ale ją obkleili. Nawet nie wiadomo, co tam pisze. Jaki mamy plan na Pisę? Może nie będziemy jeść pizzy tutaj, ale zjemy spaghetti. Taką mam ochotę na spaghetti, włoskie spaghetti. Prosto z pizzerii czy restauracji w Pisie. No i chcę zobaczyć również tę krzywą wieżę w Pisie. Taki jest plan. Cenę usług fryzjerskich w barbershopie, czyli broda i łeb, kosztuje 2 dyszki. Ale fajne stoisko. W ogóle fajnego kapelutka ma facet. Ale chcę Wam pokazać te flagi. Widzicie różnicę? No jak widzicie różnicę, to mi powiedzcie, za którą jesteście, która do Was przemawia. Tu stoisko, abym się omsknął o... Proszę bardzo. I cyk. Mamy to. No tak, oczywiście, co tu się robi? Ludzie! Popatrzcie, nawet na jednej nodze tam stoi laska. Tu całuje. Tu daje loda. Ta też z lodem. Chodź się w mordę jeża. A ta trzyma nie wiadomo co. Co się tu dzieje? Nie no, instagramowe, no oczywiście, że tak. W zasadzie po to się tutaj przyjeżdża, by właśnie tę budowlę zobaczyć, strzelić fotkę. O, w mordę jeża. Tu jest dużo tego. Tu nawet jakieś konfetti było. Ktoś celebrował. Coś. Z każdej możliwej strony, gdzie się tylko da. Tam ludzie są i fotografują sobie te wieże. Oczywiście ze sobą w tle. Idę jeszcze, bo wieża wieżą. Ale tu jak mniemam, świątynia jest. No to trzeba by było na włoskiej ziemi również znak krzyża uczynić. Okazuje się, żeby wejść do katedry, trzeba mieć
bezpłatny bilet. I to trzeba udać się o tam, pod ten zegar. Niestety katedry nie zobaczycie, bo jest darmowy bilet, ale na daną godzinę. I dopiero pani mi zaproponowała najwcześniejszy to na godzinę 14. Trochę późno jak dla mnie. Wydaje mi się, że jak są możliwości, to raz w życiu można zobaczyć taką budowlę, bo czy jakieś trzęsienie ziemi, czy cokolwiek, no coś tąpnie i może się to posypać. Jak jesteście, czy macie możliwość przesiadki tutaj w Pizie i troszkę czasu na przesiadce, to naprawdę 40 minut, zależy jakim krokiem. Mi to zajęło 30 z lotniska. Jeszcze oczywiście nagrywając jakieś ujęcia. Na spokojnie pół godzinki dojdziecie tutaj. Nie no, tu normalna cena magnesów. Po eurosie. Dobra, coś wybieramy i idę jeść, bo jestem cholernie głodny. Tu też mamy Barbera, łącznie z cenami. Ceny benzyny na stacji w Pizie 1,939 bezołowiówka. Dużo. Dzisiaj płaciłem na... A to przecież kontynent jest. A dzisiaj płaciłem na Ibizie. U was w poprzednim odcinku płaciłem na Ibizie euro 70 z groszem. No to 20 centów. Dużo różnica. Tam wyspa, a tu wyspa nie jest. Takie coś sobie zamówiłem z ricottą i ze szpinakiem. Do tego dostałem parmezan, chleb, herbatę sobie zamówiłem. No to smacznego wam życzę, jeżeli również spożywacie. Też chcecie się dowiedzieć, jak to smakuje? No, niezłe. Zamiast pizzy, zamiast spaghetti w Pizie jem takie cacuszko. Ale jeszcze sobie, panie Mietku, ja sobie jeszcze tu dam parmezaniku. A co sobie będę? A proszę bardzo. A nie będziemy oszczędzać. Nie. Zupełnie inny smak. Picobello. Chwilę później talerz wygląda tak. Było perfekto. Ja zapytam jeszcze pani, żeby ona to powiedziała tak po włosku. Could you repeat this name, dish? Cannellone, ricotta e spinaci. Canelotte. Cannellone. Cannelloni. Yes. Ricotta e spinaci. Grazie. O? I mamy to. Słuchajcie, ale fura. Jacie jeszcze z chromami, ze starymi felgami. Beautiful. Which year? Thank you. Which year? It's 76, 70... 73. 73. Perfect. I ze starym licznikiem. Perfecto. Ale pięknie. It's not original. Original? Color, Color. is original. Wow. Color, yes. Beautiful. Thank you. Jać. Zielony i mówi mi, że w oryginalnym kolorze. Wow. Na starym zawieszeniu. U nas to myślę, że 4 dyszki spokojniusio. 40 000 mówię. Porozmawiałem trochę z panią w restauracji, w której byłem i znowu na rachunku było doliczone euro 50
za serwis, za coś takiego. Jeżeli oglądaliście odcinki z Sycylii, to też zaznaczyłem we wszystkich restauracjach w menu było różne tam kwoty, 2 euro, euro 50 i również tutaj w Pizie też opłata euro 50. Ja tej pani pytam, jak to jest. Mówi, że nie tylko na Sycylii, w całych Włoszech taką opłatę stosują, że to niby podatek. No, ale podatku nie można wliczyć w koszt usługi? Musi być za serwis? Nie rozumiem tego. Jeszcze mi pani powiedziała, że restauracje mogą robić w ten sposób, że doliczą wam ten serwis za każdą potrawę. Czyli jeżeli jesz 2-3 potrawy, czyli zupę, danie główne i może deser, to za każdą ci policzą za serwis. To już chyba jest oszustwo. W ogóle ten dodatkowa opłata, ja się z tym nie zgadzam, nie rozumiem. No i tyle. Jeszcze kilka ujęć włoskiego nieba. Siadamy do samolotu. Kończymy tą wycieczkę z Ibizy z przesiadką w Pizie. Bardzo wam dziękuję. Udostępnijcie, bardzo was proszę. Przylajkujcie. Łapka w górę, komentarz, bardzo was proszę. Cofnijcie się również do innych materiałów z Ibizy. Do miłego zobaczenia w kolejnej podróży. Gdzie to będzie naprawdę, ja tego jeszcze nie wiem. Trzymajcie się. Pa!